All right. Okay, so good morning or good evening in Poland. I hope you are all doing well. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dla Was dobry wieczór, dla mnie dzień dobry. Mam nadzieję, że wszyscy się dobrze macie. And this is Kenna McGrath, Regional Vice President with Arbonne, an independent consultant hosting our Polish team call today. Ja jestem Kenna McGrath, Regional Vice President z Arbonne i jestem gospodarzem naszego spotkania zespołowego Arbonne, zespołu naszego polskiego. And then Audra Berger as well, National Vice President with Arbonne, will also be presenting in a few minutes. I nasza liderka też Audra Berger, która jest też National Vice President, będzie miała też kilka słów do nas w ramach szkolenia. And we've got a lot of great things to share with you about how to make October a really good month. I mamy dla Was kilka bardzo fajnych propozycji na temat tego, co zrobić, żeby październik był dla Was bardzo udanym miesiącem. Audra is going to share about a new document we have called an activity tracker, which Ivona has already translated for you. Audra powie nam o dokumencie, jaki stworzyła, który pomoże nam wykorzystać dobrze cały miesiąc. Mamy już go też po polsku. And then I'm going to train a little bit on the preferred client program and how to use that to have a great month. A ja powiem później kilka słów na temat programu preferencyjnego klienta i jak go wykorzystać dobrze w tym miesiącu. And I just want to remind you that every month on the first of the month, whichever day of the week that is our team call in the US and in Poland. I też chcę Wam przypomnieć, że pierwszego dnia każdego miesiąca mamy właśnie takie spotkanie zespołowe naszego całego zespołu w Stanach, dla zespołu w Stanach. Jest wcześniej po angielsku, ale też mamy tego samego dnia o 20:30 to samo nagranie, to samo szkolenie dla naszego zespołu w Polsce. So look ahead to November 1st and December 1st and just mark down 8:30 p.m. your time. There will be a Polish team call for you guys. Więc już teraz zaznaczcie sobie w Waszym kalendarzu 1 listopada i 1 grudnia będziemy mieli takie same szkolenie zespołowe jak to. So I'm going to hand it over to Audra. She's going to train first on how to use our new activity tracker to have a great month. Więc przekażę teraz pałeczkę Audrze, która powie na temat dobrego planowania miesiąca. Good morning. I am so happy to talk with all of you and help you have an amazing month. Bardzo się cieszę, że mogę do Was mówić i przekazać Wam kilka cennych wskazówek, które pomogą Wam mieć naprawdę dobry miesiąc. I'm going to talk about a sheet called the Monthly Activity Tracker that Ivona will be posting for all of you to print out later today. Ja będę mówiła teraz o dokumencie, który nazwaliśmy Miesięczne działania, który też wyświetlimy na naszej stronie Facebooka po polsku. This sheet you will want to print out every month on the first day of the month to help you plan on having a successful Arbonne month. Ten dokument proponuję, byście wydrukowały sobie pierwszego dnia każdego miesiąca, aby mieć taki właśnie dobrze zaplanowany, pełen sukcesu miesiąc. First, you're going to notice at the top, there's a place to write your goals. You always want to set your goals on the first day of the month. Na samej górze będzie miejsce na wyznaczenie sobie celów na dany miesiąc, a każdego dnia, pierwszego dnia miesiąca musisz wyznaczyć sobie cele. Goal setting is the number one quality of successful people everywhere. They all set goals, so you need to set goals in Arbonne. A wyznaczanie celów jest cechą numer 1 wszystkich ludzi sukcesu, niezależnie od tego, w jakiej branży oni są. Więc my też w Arbonne musimy wyznaczać sobie cele, jeśli chcemy odnieść sukces. You will set your team goals and then your personal goals for volume,
And then over here, you check if you're trying to go into qualification for district, if you're trying to complete district, if you're trying to hit a district bonus. That's all at the top. Więc na samej górze jest miejsce na wyznaczenie osobistych celów, ale też celów Twojego zespołu. A obok też jest miejsce na zapisanie tego, czy chcesz, Twoim celem jest wejście w kwalifikację do district, czy area, czy jakieś inne poziomy menedżerskie. Then the sheet has two columns. This side is for your income producing activity. This side is your non-income producing. So this side is reading and listening and learning. This side is your doing and your activity. I tutaj potem macie dwie kolumny. Po jednej stronie mamy rzeczy, które wpłyną na Twoje dochody, i one działania, rzeczy, które będziesz mogła robić, aby Twój biznes przynosił dochody. Z drugiej strony jest kolumna, na której będą działania, które będziesz robić, które związane są z Twoim osobistym rozwojem, czy czymś po prostu, co może budować to, kim jesteś i jak się rozwijasz jako osoba. So remember that your goal every month is to always, you're 5 and 1. You want to sponsor 5 new preferred clients and 1 new consultant to your team. That's not forever, but that's for your first 12 months. That's your goal, 5 and 1. Pamiętaj, że waszym celem przez pierwszy rok waszego biznesu jest ten system 5+1, czyli 5 preferencyjnych klientów i 1 konsultant każdego miesiąca przez pierwszy rok. So in order to do that, it explains right here that you want to share Arbonne with 20 to 30 people a month. So you're going to start after you set your goals by writing names of people. I started to do mine. I didn't get very far and I had to leave the house. So you're going to start to write your names of the people that you want and plan to share Arbonne with that month. Więc pamiętajcie, że tym celem, żeby osiągnąć to 5+1 jest, żeby podzielić się z 20-30 osobami w jakiś tam sposób Arbonne, więc poniżej widzieliście, że ja już zaczęłam stwarzać sobie listę ludzi, z którymi chciałabym się skontaktować w tym miesiącu. It might seem like a lot, but if you have four events at your house, coffee event or happy hour with 5 people, that's 20 people right there that you've shared Arbonne with just by 4 nights, working 4 nights out of the month. So first you're going to set your goals, plan out your people. Więc 20-30 osób może się wydawać, że to jest dużo, ale pomyśl sobie, że jeśli masz w danym miesiącu 4 spotkania u siebie w domu lub kogoś innego, gdzie są 4-5 osób, to już praktycznie dochodzisz do tego poziomu 20-30 osób, do tego dodajesz 1 na 1 i tak właśnie szybko dochodzi się do 30 osób miesięcznie. So first you set your goals. Second, you write your people. And third, you fill your calendar right here. You decide how many group events, how many one-on-ones. Based on your name list, you decide what activity. There's a space right here to write in, I'm doing 4 group events, and I'm inviting these 5 people to each event, or I'm doing this many one-on-ones. This is how I'm going to reach these people this month. You plan it in your calendar. Więc najpierw wyznaczasz cele, później wypełniasz osoby, z którymi się będziesz kontaktować, a potem zaznaczasz na tej liście konkretnie wpisujesz w kalendarz, w jaki sposób chcesz to osiągnąć, czyli wydarzenia, które ty osobiście będziesz organizować lub wpisujesz w ten kalendarz 1 na 1, czy jakieś inne wydarzenia, które pomogą ci osiągnąć i dotrzeć do tych 30 osób. You also have a place on here for getting reorders and building loyal shoppers, because you want to help people who purchased with you one time to purchase a second time and a third time. That's how you create passive automatic income. So you're just going to use the checklist here. You're going to use this to plan your month,
And then you keep it out on your desk and you check the boxes and you check when you've sent texts for reorders or you've, as you're doing the activity, you're checking it like a tracker. So as you go throughout each month, you're checking the activity that you're doing to stay on track after you've planned it. Więc tą kartkę sobie wydrukuj gdzieś i zostaw na biurku czy gdzieś w widocznym miejscu i zaznaczaj sobie to, co udało Ci się zrealizować już w danym miesiącu. A tutaj jest kolejna kategoria, która dotyczy ponownych zamówień i masz konkretne tutaj punkty, rzeczy, które możesz zrobić, żeby kontaktować się z ludźmi, którzy coś już może w przeszłości zamówili, a jest czas, żeby może powiedzieć im o czymś, co jest nowego, czy coś w tym stylu, więc z nimi się też kontaktujesz. And then on this side, it just talks about all the things you want to be doing to learn, to grow you, how trainings you want to listen to, things you want to be reading, make sure you have enough products in stock. So this checklist is going to help you. Every month you print out a new one, you put the month at the top, October, and you use this like your success sheet to plan and track your month to get your 5-in-1 and to build reorders. Więc to po drugiej stronie tam później zaznaczycie sobie rzeczy, które chcecie czytać lub słuchać, żeby też rozwijać się osobiście. I coś, to jest narzędzie, które się Wam przyda, żeby co miesiąc po prostu upewnić się, że pewne rzeczy są, które są ważne, są zrobione. Audra, can you talk about, I saw that there is like a healthy happy hour. Mm-hmm. How do you do this? Because I don't know. Well, jedną z tych rzeczy, która tutaj jest na liście do rzeczy do zrobienia, to jest zdrowe happy hours i pytałam się Audry, jak oni to robią, bo nie słyszałam o tym jeszcze. Well, does the term happy hour even exist in Polish? I mean, is that something you guys use that term too? Okay. Just making sure it wasn't like, what is that? So, okay. People do the healthy happy hours a variety of different ways. A lot of different ways you can do a healthy happy hour. Ludzie robią ten zdrowy happy hour na wiele różnych sposobów. I just do a regular Arbonne presentation at my healthy happy hour. I just have healthy snacks that I put out, gluten-free, healthy things. At your home? Yes, at my home. I do it 1 hour. I'll have wine since it's a happy hour. I'll do healthy snacks, and then people are trying the shakes and the energy drink. They sample that, but I'm just doing a basic event. And I can elaborate a little more of how I do things, but I don't know if you need to translate that. Yeah. Więc Audra mówi, ja to robię tak, że mam 1 godzinę co miesiąc, kiedy robię właśnie tak zwany zdrowy happy hour. Wtedy zapraszam ludzi do siebie i mamy wino, ponieważ happy hour związany jest z jakimś tam drinkiem, a do tego przygotowuję zdrowe przekąski i każdy ma okazję spróbować też shake'ów Arbonne. Mhm. So the first 15 minutes, people are arriving and I'm just talking with them, offering a glass of wine. Przez pierwsze 15 minut, kiedy ludzie się zjeżdżają, ja z nimi rozmawiam, oferuję im lampkę wina. Then the next 30 minutes to 35 minutes, they come sit down in my living room and I get out the everyday Arbonne sheet that we use and I share why Arbonne's healthier and I walk them through that sheet. I potem przez kolejne 30 minut używam dokumentu, który już też jest po polsku, zdrowie każdego dnia i tłumaczę im, dlaczego shake'i Arbonne są zdrowe i wartościowe na każdy dzień. I focus more on the nutrition, and when I get to the nutrition part, that's when they sample the shake and the energy. But I talk about the skincare, and sometimes I'll even have them sample a little bit because every Arbonne product really makes you healthier. So you can talk about all of it. Więc większość mojego czasu na tym happy hour poświęcam na te shake'i i suplementy.
każdy ma okazję spróbować tego shake'a, ale potem też czasami krótko mówię o pielęgnacji skóry, ponieważ wszystko to wpływa na zdrowie. And then I just end the event telling them we can help them get 20% off or 40% off starting to use Arbonne's nutrition products or skincare, and I close it. And some of what Kenna's going to train on is how to get people signed up to be a preferred client. But I just close it. So it's pretty much a normal event, just focusing on health and nutrition and getting people on Arbonne products. Więc jest to i później na samym końcu pokazuję ludziom, jak mogą zakupić te zdrowe szejki z 20% lub 40% zniżką i na tym się kończy. Kenna trochę powie więcej na temat tego, jak zapisywać ludzi jako preferencyjnych klientów, więc to pójdzie też razem w parze z tym, co teraz mówię. And the last thing I'll say is, of course, we talk about the 30-day program and try to tell them when the next 30-day program starts. And if they can't do the 30-day program, then we start on our basic program, which is the Everyday Healthy, the shake, the fiber, and the fizz. So we try to get them on that, but some people will purchase skincare or something else. I tutaj może jeszcze tylko dodam to, że przy tej okazji też ludzi informuję o tym, że mamy ten program 30 dni do zdrowego stylu życia i informuję ich, kiedy zaczyna się następny cykl tego programu, więc dla tych, którzy są zainteresowani, mogą się od razu na to zapisać lub mogą po prostu korzystać z tych podstawowych shake'ów tylko. Ivona, I'm done with my portion. Is there anything else? I just want to tell everyone, fill this out. Use this. It's really important to help you be successful each month. And I don't know if there's anything, Ivona, you want to add since you've seen the tracker or since you're posting it later to encourage your team with that. I guess I wasn't sure what you were here also in the same category, fill your calendar. You had something that you called sample pack. What is that? The sample pack is we do a clear bag. And we put one RE9 sample, one fizz stick, and one protein sample in that. So you can use any sample packs, but that's kind of what, either do all three of those or maybe just an RE9 sample, but sometimes just giving someone a sample and following up to create a one-on-one appointment. So by that point, you mean like create the sample pack for the month? The sample pack, well, that would be under check inventory, would be making sure you have samples. A sample pack would be, maybe I have 3 friends that live far from me and I can't meet with them. They can't come to an event. I might call them and say, listen, I'm going to send you a sample pack and I'd love to talk with you more about Arbonne. So they might be someone I would go, I have 3 people. I'm going to do sample packs this month. And maybe I still will invite them to listen to a call, or I might text them a recording. But my main way of leading and sharing Arbonne is with a sample pack and sending them long distance information. Okay. Good question. Tutaj jeszcze na tej liście też jest podwypełnij swój kalendarz jedna rzecz, która nazywa się zestaw próbek i tutaj to dotyczy osób, które są może dalekosiężne, czyli gdzieś poza miejscem twojego zamieszkania i możesz sobie zaznaczyć, że w tym miesiącu wyślę próbki pocztą takim osobom i na tej liście zaznacz te osoby, którym wyślesz właśnie te próbki, zestawy próbek. Więc tutaj o to chodzi. One more thing with sample packs that can grow your business is also you might decide that I'm going to have 5 sample packs ready for this week. And as I'm out and about, I'm going to meet people and I'm going to be looking for new people that I might give a sample pack to. So that might be part of your extra activity on top of your groups and one-on-ones to say, my goal every week is to meet 5 new people or 3 new people and get them a sample pack and build my business kind of in my cold market. It's another way to use them. I tutaj przy okazji tego właśnie też samego zestawu próbek możemy sobie wyznaczyć cel, że w tym tygodniu, że w każdym tygodniu będę miała przygotowanych 5 zestawów próbek i będę szukać i jakby mieć oczy otwarte na ludzi, którzy się trafią nam po prostu, którzy będą zainteresowani spróbowaniem Arbonne i wtedy to też
rozszerza biznes i może wpłynąć na dodatkowe dochody. That's great. That's great. Good questions. I'm good. I'm very excited about this. And Kenna's going to talk about. Sorry. Do a test shot there. Kenna's going to talk about. We want to be excellent at getting new preferred clients and people seeing the value of the preferred client program. So that's what Kenna's going to talk about, helping you sign more and more people up as preferred clients. A więc teraz Kenna będzie mówiła o tym, jak skutecznie zapisywać klientów preferencyjnych. Chcemy w naszym biznesie stać się bardzo dobrzy w tym właśnie, jak pozyskujemy, jak zapisujemy klientów preferencyjnych, więc to jest bardzo ważny element i o tym powie nam trochę Kenna. Okay, so I'm going to talk, about our preferred client program and just what your month should look like with using our business plan as well. Tak, więc ja powiem teraz trochę na temat tego, jak nasz biznesplan może wyglądać od strony zapisywania klientów preferencyjnych. So first, I just want to remind you that our business model that our team uses is the 5-in-1, which we've already referred to earlier in this call. And that means you're trying to sign up 5 preferred clients and 1 consultant every month. Więc przypomnę tylko coś, co już wspominaliśmy tutaj wcześniej, że naszym modelem na biznes jest 5+1, czyli 5 klientów preferencyjnych plus 1 partner biznesowy na miesiąc. And the activity tracker that Audra just showed you, the whole point of really doing all of that is so that at the end of the month, you will have hopefully 5 new preferred clients and 1 new consultant. And I'm going to share with you a little bit about how to sign up preferred clients and what some of the benefits are for them. I ten dokument, który Audra nam przedstawiła, pomoże nam osiągnąć to 5+1, a ja teraz powiem kilka szczegółów o tym, jakie są korzyści bycia właśnie jako preferencyjnego klienta. So every month, as you're planning your activity, your one-on-ones, your classes, you're trying to sign up 5 new preferred clients, and there are some definite specials for these preferred clients. And here's the sheet we use in English. Ivona, I don't know what it's called in Polish. Więc co miesiąc, kiedy mamy wydarzenia domowe, jakieś grupy domowe, spotkania czy 1 na 1, pamiętajmy o korzyściach, które płyną z bycia preferencyjnym klientem i będziemy używać do tego takiego dokumentu, który też jest po polsku, będzie na naszej stronie, który ma właśnie Kenna w rękach. And the thing I'm going to remind you of is if you are confused or don't understand the benefits for a preferred client, you're probably not going to sponsor very many. So I want you to feel good when you go to your events and classes about what a preferred client gets so that you can confidently encourage them to sign up with you. I wygląda to trochę też tak, że jeśli jesteśmy trochę pogubieni i niepewni tego, jakie są korzyści bycia preferencyjnym klientem, to też nie będziemy wtedy tego promować i nie będzie to przynosiło tylu rezultatów i korzyści dla naszego biznesu i dla nich, jak to może być, jeśli będziemy miały świadome tego, jakie są te korzyści, więc zapoznajmy się. Now this sheet right here that you do have in Polish is great for you. I probably would not give this to people that you're meeting with because there's a lot on here. It's more of a way for you to remember what all the advantages are. Ten dokument, który tutaj pokazuję Wam, jest bardzo pomocny dla konsultantów. Ja bym niekoniecznie może dawała go klientom, bo tam jest bardzo dużo informacji i może trochę się pogubią w nich. What I would do is print a copy for you and keep it in your notebook or with your notes, and anytime you're meeting with somebody, you can refer to it, or if it's at a class and you're trying to meet individually with people afterwards, when you sit down, you have that in front of you rather than giving everybody their own copy, if that makes sense. Ja bym proponowała, żeby wydrukować taką kopię tego dokumentu i mieć stale przy sobie,
czy to na spotkaniach grupowych, czy na 1 na 1 i w rozmowie z osobą po prostu odnosić się do tego, zamiast dawać każdemu kopię tego dokumentu. Whenever I'm finishing a one-on-one or a group event, I would probably say something like this. I'll let you translate. Ilekroć ja jestem na spotkaniu 1 na 1 i właśnie je kończę lub na wydarzeniu grupowym, mówię coś w tym stylu. I would probably say something like, depending on your budget, I can show you how to save 20 to 40% and potentially get free shipping, a free product, and a voucher towards your next order. Mówię, że w zależności od tego, jaki jest twój budżet, mogę pokazać ci, jak możesz zaoszczędzić 20 do 40% taniej, otrzymać darmowy prezent, otrzymać darmową przesyłkę i nawet jakiś voucher na następne zakupy. Now you need to come up with your own 1 or 2 sentences that you would say so that it sounds natural for you. But at the end of the day, most of us are going to be saying about the same thing. But that would be your homework for today, is come up with what's 1 or 2 things I'm going to say at the end of my event to move them towards sitting down with me and looking at the different benefits. Więc każdy z was powinien znaleźć sobie swój własny sposób komunikowania tego, który jest dla ciebie najbardziej odpowiedni i taki normalny dla ciebie, ale każdy musi z nas umieć w kilku zdaniach powiedzieć, jakie są korzyści bycia referencyjnym klientem. If you try to show them every single thing on this sheet and all the different reasons it's helpful, it's too much information. That's why I like to say, depending on your budget, I will help you find the best deals, because depending on what they can spend, you're not going to have to share everything with them from that sheet. Bo jeśli byście próbowali tłumaczyć każdą z tych rzeczy z osobna tej osobie, po prostu tego jest za dużo i zgubią się. Dlatego ja lubię mówić, w zależności od twojego budżetu, mogę ci pokazać, jak każdą z tych rzeczy otrzymać. Now, when you're signing up a preferred client, it's really important to have a couple of ideas in your mind of what you want them to do. One of them being an ASVP, which gets you 40% off, but it's a pre-figured out package that Armand puts together. The other would be a 150 order. Sorry. Więc jak zapisujesz kogoś, dobrze jest wiedzieć, mieć jakieś kategorie, według których można pomóc komuś wybrać najlepszy dla nich ofertę. Bardzo dobrą ofertą jest, by pamiętać, żeby powiedzieć klientom o tym Urban Special Value Pack, ten ASVP, ponieważ tam otrzymują 40% taniej. A następną kategorią, którą powinniśmy mieć na uwadze, to jest to 150 punktów. Now, it's important for you to know what the ASVPs are. We have a sheet on our website, but they did just change them a little bit today, actually. So you might have to go to the source, type in preferred client ASVPs, and there will be a new document that you can print that tells you, and we will put that on our website too. But that's one thing. You need to know what are they and have that sheet with you. Well, they just added more, just instead of changing. Oh, okay, they added a few more. Okay. None of the ones that are there changed. Okay. They're all the same. They just added more. Okay. Oh, good. That's good news. Więc na przykład, jeśli chodzi o te zestawy ASVP, Urban Special Value Pack, musimy być zapoznane, zaznajomione z tym, jakie zestawy tam są do zaproponowania, by móc ludziom o tym mówić. Dzisiaj, tak nawiasem mówiąc, poszerzono listę tych zestawów, więc warto sobie zobaczyć na źródle, co dodano do tych zestawów, które są 40% tańsze. Now the reason oh yeah, go ahead. I just wanted to mention which ASVPs I sell the most of. Can I mention that? Sure, yeah. So the 2 ASVPs that I know
and just sell the most of is the anti-aging ASVP, which is the RE9, and the nutrition ASVP. So even though there's lots and you want to know a lot of them, in my mind, our order form, I'll always tell someone when I show the skincare, I can get this for you at 40% off. Or when I talk about the nutrition, I'll say, you can get this at 40% off, because those two packages I'm trying to often get, those are my most popular. Audra teraz tutaj dodała, że w jej doświadczeniu najczęściej używane zestawy Urban Special Value Pack to właśnie ten przeciwstarzeniowy z RE9 i ten zestaw z suplementami 30 dni do zdrowszego stylu życia. Te są zawsze najbardziej popularne i najczęściej się sprzedają. Więc ona zawsze ludziom mówi o tym, mogę pokazać Ci, jak kupić te zestawy z 40% zniżką, i to jest bardzo lubiane przez ludzi. And the nice thing is, again, we will update this sheet, and pardon my printer, the colors are off, but Audra, the two she just mentioned, we have a sheet that kind of shows you some different ASVPs. It has the item number, it tells you what volume you're going to get, what they would pay, 40% off. I know this is in English, but this is a helpful sheet too, because it can just walk you right through some various ASVPs, but the two Audra mentioned are these top two that she sells the most. And there's probably this document in Polish. I'm sure of it. That one I've never seen. I made that one. This is ours, but Arbonne has one with all the same info, just laid out differently. Arbonne's going to have all the ASVPs with the prices, and I even requested that last week that they make a new one with all of them on one sheet, so we can just laminate it and hold it up. So I'm hoping I haven't looked yet to see if it's out. Więc na źródle znajdziecie szczegółowe informacje do tych Urban Special Value Pack. Tam jest dokument z najbardziej aktualną listą ich. Audra też poprosiła ich, żeby stworzyli taki dokument, gdzie one wszystkie są na jednej stronie, by to było bardziej widoczne, więc zobaczymy, czy to tam też będzie. So again, it's helpful to know what you're asking your preferred clients to do. If you are confused or you're letting them just randomly pick through the catalog, it can take a long time, or they never decide on anything. So it's good for you to say, I have two options, your best values in ASVP, and here's why. And I'm going to walk through the benefits of an ASVP. Więc podsumowując, bardzo ważną rzeczą jest, żebyście wiedzieli te dwie kategorie, które zaproponujecie klientom, żeby pomóc im się odnaleźć. Ten Urban Special Value Pack zestawy, które są tańsze te 150 punktów, i powiedzieć im, to są dwie takie najlepsze propozycje, gdzie najwięcej oszczędzasz, i wtedy oni mogą sobie łatwiej wybrać, zamiast gdzieś tam błądzić po katalogu i ostatecznie nie wybrać nic. I like the ASVP for a preferred client because it gives them 40% off. They get free shipping. Do you want me to go through the whole thing or go one at a time for you? Let's try go one at a time. Okay, so you get 40% off. Ja lubię te Urban Special Value Pack, ponieważ one dostają 40% taniej. You get free shipping on your first order. Otrzymujesz darmową przesyłkę przy pierwszym zamówieniu. And you get a free product from Arbonne's list of products you can choose from. I otrzymujesz darmowy produkt z listy Arbonne. So, and that's all from this sheet. I learned all that right from here, so you don't have to memorize that yet, but it's such a good deal for them. They're getting 40% free shipping and a free product on their very first order, so it's a good deal. Więc to jest naprawdę niesamowity dla nich zestaw, ponieważ wybierając ten zestaw Urban Special Value Pack otrzymują 40% taniej, otrzymują darmową przesyłkę i do tego jeszcze darmowy prezent. The other reason these are so good is the volume you get. If you did 5 ASVPs, if you helped 5 preferred clients, which is what you're supposed to find, and you found 5 of them that would do an ASVP, you would go First Step District that month
You might need a little more, one more order or your own order, but you would be very close to what you would need. So it's a good way to go get into qualifications. A drugą korzyścią tych zestawów Urban Special Value Pack jest to, że jeśli znajdziesz 5 osób, które w miesiącu, które zdecydują się na ten zestaw, to jest plus minus ilość punktów, która ci jest potrzebna, żeby wejść w kwalifikacje na District Manager. So that's where that activity tracker is so helpful, because if you check off the goal of I want to go First Step District, then you need to be looking at your list and going, I need to find 5 people this month that would do an ASVP. That's one way you could go into qualifications. There are other ways as well. Więc ten dokument, który Odra przedstawiła, tutaj przychodzi z wielką pomocą, ponieważ wiedząc to, że potrzebujesz 5 osób, które zdecydowałyby się na Urban Special Value Pack, możesz popatrzeć na ten dokument i popatrzeć i zaznaczyć sobie osoby, które potencjalnie byłyby zainteresowane takim zestawem i potrzeba tylko 5, żeby wejść w kwalifikacje. If an ASVP is too much for somebody, remember I said depending on your budget, I can show you how to save different things. If an ASVP is too much, then a 150 order would be a next good thing to shoot for. Więc jeśli dla kogoś ten zestaw Urban Special Value Pack jest za dużo, nie jest w ich budżecie, pamiętacie, powiedziałam, zawsze mówię na wstępie, w zależności od twojego budżetu pokażę ci, jak najwięcej zaoszczędzić. Jeśli dla kogoś Urban Special Value Pack jest za dużo, to następną taką kategorią, w którą dobrze celować, to 150 punktów QV kwalifikacyjnych. With a 150 order, you get free shipping on your next order, not that order, but the next one, and then you also do get a free product as well. Więc przy zamówieniu na 150 punktów QV, preferencyjny klient otrzymuje darmową przesyłkę przy następnym zamówieniu. Now, if you do a 250 order, you can get free shipping right then on that order too. So there are some other increments that are good, but generally, I think to give people 2 choices, the ASVP or let's shoot for close to a 150 order is a good way to keep it simple. And they still get the free product and they still get some benefits. I tutaj, jeśli ktoś by dotarł w swoich zakupach na 250 punktów QV, to też dostanie darmową przesyłkę, ale ogólnie ja proponuję, żeby uprościć tą komunikację i koncentrować się na 2 najlepszych dla nich korzyściach, czyli te zestawy Urban Special Value Pack i te punkty 150 QV, bo wtedy oni otrzymują, nawet przy 150 punktach, otrzymują tą darmową przesyłkę na następny miesiąc przy następnych zakupach, a oprócz tego otrzymują też darmowy prezent, więc tak czy inaczej ma korzyści. So again, when you're presenting at a group or a one-on-one and you want a preferred client, you want to sign them up at the end, you need to have your sentence of what you would say at the end so that you're not explaining everything, but giving them a couple perks, and then have in mind ASVP or 150 order, depending on their budget, and help them pick between the 2. Więc pamiętaj, czy to będziesz w sytuacji 1 na 1, czy będziesz na spotkaniu grupowym, miej zawsze na uwadze te 2 opcje, które są dla nich najbardziej korzystne, ten zestawy lub 150 punktów QV i bądź gotowa w krótkim zdaniu powiedzieć, zakomunikować im te propozycje. The other document that's nice to have just for you, everyone doesn't need this, is there is a preferred client free gift list, and it shows every country and what the free items are that you can choose from. That is a nice thing to have in your folder. So when you're helping somebody sign up and they wonder what free gift they can get, you just look right at that sheet, look at what country they're in, and it will tell you what choices they have. That's nice so that you're not having to scramble to figure out what they can choose from. You want to help them finalize their order right there with you. Pick ASVP or 150 or wherever they're going to be
and pick your free gift if they qualify. So you're going to want that sheet that lists the free gifts. It's very easy to find online. A więc takim dodatkowym dokumentem, który też będzie pomocny, który też wystawię na stronie naszej facebookowej, to lista darmowych produktów, które preferencyjny klient może wybrać w zależności od tego, w którym kraju się znajduje. I dobrze mieć ten wydruk dla Ciebie, żebyś mogła potem szybko i sprawnie komuś pokazać. To są Twoje produkty, które możesz wybrać jako darmowy prezent. So again, when you're meeting with people, if they're not going to become one of your business partners, and everybody won't, then your next goal for them would be to get them to sign up as a preferred client to be part of your shopping network. Those are the two things you're hoping that are going to happen, one of those two. Więc pamiętaj, że jeśli spotykasz się z kimś i ten ktoś nie chce być Twoim partnerem biznesowym, bo powiedzmy, pamiętaj, że nie każdy będzie chciał wchodzić w biznes i stawać się partnerem biznesowym, to bądź przygotowany, by zaproponować im te dwie propozycje korzyści bycia preferencyjnym klientem i to jest, jeśli się zdecydują, no to super dla nich, super dla Ciebie. Can I add my verbiage, Kenna? Sure. Verbiage. So here's what I would do to close your event. I say something, something like this. You would say... Hold on. Oh. Więc ja jeszcze tutaj dorzucę, sposób, w który ja zakończam moje prezentacje. So, and Kenna gave some earlier, but I would say something like, tonight I'm going to show you our 2 best deals, and you're going to want to pick one of these depending on your budget. Ja mówię, dzisiaj pokażę Wam 2 najlepsze, najbardziej korzystne sposoby zakupów z największymi zniżkami. I Ty wybierz sobie, w zależności od Twojego budżetu, wybierz sobie tą, która Ci pasuje najlepiej. Number 1 is our special value packs where you get 40% off, plus a free gift, plus free shipping, plus 20% off for an entire year. Pierwszą propozycją, jaką mam dla Ciebie, to jest zestaw Urban Special Value Pack, gdzie otrzymujesz 40% taniej, darmową przesyłkę, darmowy produkt i 20% zniżki na cały rok. And by the way, I would just have it written on a little piece of paper, the things you get with a 250 order or ASAP and what you get with a 150. Just keep it and use that until you memorize it. Tak w ogóle nawiasem mówiąc, ja bym to nawet napisała na kartce, spisała te korzyści na 250 na Urban Special Value Pack i na 150 punktów, żebyś mogła do tego łatwo się odnieść, nawet im pokazać, aby to widzieli i przyzwyczaić się do tych korzyści, które z tego płyną. So I would say that's our best deal. If you can't do that, you will want to do our 20% off, and I can get you a free product, free shipping on your next order, and 20% off for all year. And that's a 150. I wtedy mówię dalej, te zestawy to jest nasza najlepsza oferta, ale druga bardzo dobra też jest, zaoferuję Ci 20% zniżki na produkty dzisiaj, za darmo przesyłka przy następnym zamówieniu i 20% zniżki na cały rok. And then if I was with a group, I would say, so think about which one of those you're more interested in, and I want to meet with you one-on-one and help you choose which package or which products are best for you. Więc jeśli jestem w kontekście grupy, wtedy mówię, zastanów się nad tymi 2 opcjami i wybierz sobie tą, która dla Ciebie najbardziej Ci pasuje. I później, kiedy ja się spotkam z Tobą 1 na 1, dostosujemy ją według Twoich potrzeb. And if you were sitting at a one-on-one, you would just say, which of those are you more interested in? A jeśli się spotykasz z kimś 1 na 1, wtedy po prostu pytasz, która z tych 2 opcji dla Ciebie jest najbardziej korzystna. So you want to have something
short and sweet like that just you maybe have to read it in the beginning, but then it just becomes natural. And once you're meeting with people, it just comes out. It just comes out, and you're leading people to one package or the other. That's the goal. It doesn't always happen. It's okay. That it'll start to happen more and more when you have really good verbiage and clarity. Więc to jest taki sposób, żeby przyzwyczaić się do tych dwóch kategorii, do tych dwóch korzyści, które z nich płyną. I na początku może będziesz musiała odnosić się do tych zapisanych, które to tłumaczą, ale z czasem to stanie się tak naturalne, że popłynie to z ciebie i będzie bardzo jasnym komunikatem i pomoże ludziom zdecydować się, którą wybrać opcję. That's it. Back to Kenna. You can close it out. Well, I was just going to say, the thing I like about, you're going to direct people to either package. You're not going to know where people are going to end up until your event is done, but it helps you plan your month. If you have 5 people that do a 150 order in a month, that's good, but that's only 750 in volume. You're still going to want more if you want to go first step district or maintain a district. If you did all ASVPs and find a new consultant, you're probably going to have your 2,500 or anywhere in the middle. So hopefully you're starting to see that Arbonne is, it's math. It's looking at where are people going to land with their orders and making your volume goals from that for the month. Does that make sense? I know it's a lot. I can repeat some of that, Ivona, but just trying to show them if you have all 150s or all ASVPs, the difference in your volume and how that helps you plan for the month. So. Więc te dwie kategorie, 200 tych zestawów i 150 punktów, to jest jakiś sposób, żeby też pomóc Ci planować miesiąc, żeby osiągnąć swoje cele do kwalifikacji. I jeśli nigdy tak nie będzie, że będziesz w 100% pewna, kto co zamówi i czy ludzie zdecydują się na którąś z tych opcji, ale to na pewno są dobre dla nich opcje, więc dużo osób się na nie decyduje. Ale pomoże to Ci w planowaniu i więc jeśli będziesz się widziała, że potrzebujesz 5 osób, które zamówią zestaw Arbonne Special Value Pack, to już jesteś prawie w kwalifikacjach. Jeśli się okaże, że na spotkaniu większość się decyduje na 150 punktów, wtedy wiesz, że potrzebujesz więcej. And that's it. So I just want you to be clear every month. You're looking for 5 and 1, and those 5, you can offer those 2 different specials or 2 different packages and see where your volume goes. But we just want you to be clear about what you're doing each month and then what you're doing at each of your events. And you're always looking for a business partner or a business or a preferred client, one or the other. And then if they're going to shop, help them find the best deal for them by knowing what a PC gets. Więc to tyle, jeśli chodzi o te korzyści i komunikacje, które proponujemy, byście używały w rozmowach z potencjalnymi, preferencyjnymi klientami. I coś tam jeszcze powiedziała, ale już mi to uciekło. Więc so you said something else that was good, but I lost it. So. I know, I said a lot. I just want people to be able to start planning for themselves and looking at their month and going, okay, if I did 5 150 shoppers versus 5 ASVPs, and I know you can't make people do ASVPs. That's not, you shouldn't be. They need to choose what works for them, but just the difference in volume. That's why you always start with the best thing, the ASVP, and go backwards from there. If that's not going to work, go backwards. But I just want people to plan, to start learning how to go, okay, I'd like to go first step district with 2,500. How do I do that? Well, you sign up 5 preferred clients and 1 consultant every month. But where you find those people is, you've got to write that list and figure out your events and all of that. But you need to know your preferred client packages to have that volume come in. Because most months, that's where the bulk of your volume, your personal volume is going to come from those shoppers. It's not necessarily going to come from your business partner because they're working on their own personal volume. So I just want your team, since it's the first, to kind of see, okay, I've got the whole entire month of October. What do I do? Sometimes the whole month can almost be overwhelming.
It's like, well, write down who you want to talk to, figure out how you want to talk to them. And then at each of those appointments or events, you're moving them towards a consultant or preferred client, hopefully. And hopefully that, I just want it to feel clarified. So it's like, okay, I get it. It's different ways to do that. But at the end of the day, we're all doing the exact same thing over and over, month after month. Does that make sense? Więc to było bardzo pomocne, było myślę, że jasne. Dzięki temu też możemy planować trochę bardziej skutecznie nasze miesiące, wiedząc, że tego przyjdą nam jakieś konkretne też punkty, które pomogą nam w kwalifikacjach, więc na pewno to jest dobry sposób na planowanie. And can I just add one thing? Yeah. I just want you guys to be excited about how simple this is. I mean, you can do, my last business builder did one event and then she called a couple people after it. We did 2 events. We did a Tuesday and a Thursday. We did 2 events, short, back to back. She followed with some orders and had 1,500 in volume. You know, you can sponsor 5-in-1 from working 2 nights of the month. I mean, you can, or 4 nights of the month. You can do 5-in-1. You repeat that over a year, your life will be in a different place. You really can do it. It's exciting. Odra mówi, że teraz miała nawet preferencyjnego, partnera biznesowego, z którym miała nowa osoba, która miała w jednym tygodniu 2 spotkania, krótkie, takie godzinne, gdzie właśnie zaprezentowały bardzo jasno te propozycje zestawów i każdego z tych 2 spotkań miała dziewczyna 1500 punktów. Tak naprawdę to pokazuje, że można, i to był tylko 1 tydzień, więc można bardzo łatwo wejść w kwalifikacje w jednym miesiącu, nie robiąc naprawdę zbyt wiele niż jakieś tam 5 spotkań w miesiącu i zdobyć punkty. And let me say this too, a big problem I see, and I've done this myself in Arbonne, is you work hard for a month and then for 3 months do nothing. And then you pick a month and decide, okay, I'll go for 5-in-1 again. And it's very inconsistent. Like Audra just said, if you could just focus on 5-in-1 for 12 solid months, and everyone who comes into your business as a business partner starts to do that, you really could be, that's how people make RVP in less than a year. It's like you just actually work every month. I powiem wam, że widzę na swoich po sobie, że popełniałam ten błąd i wiele osób go popełnia, że w jednym miesiącu mamy bardzo dobry miesiąc, jesteśmy skoncentrowani na tym 5+1 i widzimy rezultaty, a potem gdzieś tam puścimy to, i potem znowu nie ma na chwilę nic, potem znowu jest jakieś dźwignięcie i tak dalej. Ale tak jak Odra powiedziała, że jeśli my się skoncentrujemy przez rok na ten 5+1 i konsekwentnie będziemy do tego dążyć, to naprawdę w rok możemy dojść nawet do 3. poziomu menedżerskiego. And then let me just add, this is my final thought. You have your Polish conference this month. I want to encourage, if you're not going yet, please go. This one weekend literally could be what changes the course of your business, which will lead to a life change. No, teraz też jeszcze powiem, że wy macie teraz w październiku tą konferencję Arbonne w Warszawie i jeśli jeszcze nie jesteś zapisana, nie planujesz jechać, to proszę zrób wszystko, żeby tam być, ponieważ ten jeden weekend może być dla ciebie takim takim weekendem, który zmieni naprawdę twój cały biznes w tym roku i twoją przyszłość też. Don't wait for halfway through the month to get motivated by the conference, because it will motivate you and you're going to leave and wish you would have been working the first 2 weeks. So get busy now so that when you get to the conference, you already have stuff you're doing that it'll make more sense what they're training on. And then you won't have wasted half the month. You'll have the entire month, because I expect every one of you could go First Step District
this month because you will leave that excited from the conference. I też chcę powiedzieć, nie czekajcie na samą konferencję, żeby dopiero po konferencji zacząć działanie i pracę, ponieważ na pewno po konferencji będziecie zmotywowane i pełne gotowości, ale zacznijcie już dzisiaj, ponieważ to, co wykonacie teraz do czasu konferencji, niesie już owoce, a to, co wykonacie po konferencji, to już w ogóle będzie przeskok i każdy z Was ma szansę, bardzo, bardzo realne szanse na kwalifikację do District Manager w tym miesiącu. And I'm updating my Ion Arbonne story. It's just my pictures are outdated. It's time to redo it. And I want a Polish team picture with my updated Ion Arbonne, which means any one of you that go to the conference, I'm having Ivona make sure you get a couple of good group shots, and I'm going to use one in my story. So you can be in an Ion Arbonne, but you need to go. Więc ja w tej chwili pracuję nad uaktualnieniem mojej historii Ion Arbonne, bo tam są już stare zdjęcia i w ogóle stara historia. Więc te wszystkie dziewczyny, które będą na konferencji, Iwona zrobi zdjęcie, bo chcę mieć w mojej historii Arbonne wasz zespół, więc koniecznie tam bądźcie. And if you go, we're going to want to hear from you sharing what you learned and what spoke to you. So the week after that event, plan on a call that we might do a quick Discover Arbonne, bring your guests, let them hear, and then some of you can share what spoke to you because your excitement might be what gets your guest to get started. I też chcemy już Wam teraz powiedzieć, że w tygodniu po konferencji będziemy chcieli zrobić jakieś spotkanie też, gdzie będziecie mogły się podzielić tym, co wyniosłyście z konferencji i zaproście, już teraz myślcie o tym, kogo zaprosić na to spotkanie. Ono będzie takie w stylu Odkryj Arbonne, czyli tych pogawędek biznesowych. I ponieważ wasi słuchacze, wasi znajomi, kiedy usłyszą wasz entuzjazm i entuzjazm innych i to co tam na konferencji, dla nich to też może być wielkim zachęceniem, by dołączyć do waszego biznesu. I know. So I know we went long, so I think we're good unless there's any comments or questions before we wrap up, Ivona. Więc jeśli są jeszcze jakieś pytania, uwagi, macie coś, dziewczyny? I have one question about these simple packs. Could we also make simple packs from this healthy lifestyle? Sample packs from the, what was it? This healthy lifestyle that you said about The shakes? Shakes. Oh, did we just lose her? Shakes, yeah. She's asking about the shakes, the 30 days to healthy living. Yeah. So. Yeah, you can do that in a sample pack. You know, we have the, if that's what you're asking, I don't know if Ivona, if I'm understanding it, but that's what I do in one sample pack is one skincare sample, the RE9, one energy fizz stick, and one protein sample. I don't think they have the fizz there yet. Do you, Ivona? No. Okay. So do the protein or you can just do the protein to someone. That's fine. Yeah. But we don't have this. We don't have the sample shakes packages. You don't have the cute little squares of no. Okay. Well, what I always did. We didn't always have them either. Yeah, we didn't either, and so I would go get a little teeny, and I have it in my office, but like a little clear bag, like a craft bag, and I would just put one scoop of protein in, and I would tie it with a little ribbon, so it's cute. It's better than a Ziploc. You know, just be in there, and I would just, because usually you're giving it to someone you know, and so I would just say, this is the one scoop of vanilla protein, just mix it in, you know, the 8 ounces of cold water, almond milk, or whatever. So I would just make it really cute and do it that way. I think we might even have labels on our website still that you can print if you're going to do a bunch that way. I need to check that those are still there. And sometimes I will print off, like Ivona, in the 30 Days to Healthy Living in the boot camp, and probably online too. They have, and
in fact, you can Google, I think, protein drink, recipes. So you might hand them a cute sheet of like, here's 4 different ways you could use vanilla if you don't just want to put it in milk. Here's a way to blend it with ice and fruit, or pumpkin pie spice and nutmeg and cinnamon. Sometimes I find giving them a good couple of ideas helps, so that they're not just dumping it in water and then they're like, it's okay. Whereas I go, well, I never drink mine that way. So you might consider having a sheet with just some sample recipes of what they could do with it. I think that can help too. So I think they're available. Czekajcie. These are such good ideas. You guys need to stop and let me translate. I then have to conduce it to my pitiful summary. Okej. Więc moja próba tłumaczenia tych dobrych pomysłów, one się rozgadały tak, że się ich nie da w ogóle skrócić. Więc tak, Odra mówi tak, że nie mamy co prawda próbek do tych naszych pysznych szejków. W Stanach one już są, ale też nie zawsze były. Więc Odra mówi, że ona po prostu wsypuje do takiego małego woreczka ładnego foliowego jedną łyżkę, taką miarkę, która jest w tych szejkach, tego właśnie waniliowego szejku czy czekoladowego, zawiązuje ładną wstążeczkę i w ten sposób komuś to dorzuca do całego zestawu próbek z próbkami. Odra też, Kena mówi, że ona dodatkowo też lubi na przykład komuś wydrukować przepis na jakiś tam ulubiony shake prosty, ale wiadomo, że większość z nas nie pije tych shake'ów z samą wodą, większość z nas miesza je z czymś innym, żeby jeszcze nabrały smaku, więc można też wydrukować taką fajną dodatkową informację, jak ten shake fajnie sobie zrobić, z jakimiś tam przyprawami czy innymi rzeczami. Czy słuchasz? No, I was just saying that there's few that I have, and I think they're available on Source as well. They're pretty easy, and that's really cool. You can always give it to people as well. Krystylka mówi, że na źródle są fajne przepisy dostępne, które można bardzo łatwo wydrukować i dorzucić do tego zestawu. Yeah? Awesome. Did that answer your question, Natalia? Does that help? Or does that make more sense, or did we not? Yeah, that helps me. I was asking about that. It said some in that page, Urban. Yes, that maybe they have something like symbols that this starts from these shapes, like the things to the skin care, or they have the simple packs. This small one, you can buy it. Yes, and I was asking about that. Maybe I can buy also the small things for these shakes. Not yet. Yeah, not yet. If you're going to have people to your house, you don't need the small ones, because you can just make them whatever you want to make with the big bag of protein. It's only when you're meeting with somebody who lives far that you'll have to be a little creative for now with how you get them that protein sample, unfortunately. But for now, when you first start, a lot of your business is going to be people who probably live near you and in your town, so you may not run into that as much yet, and hopefully they'll be getting those in Poland soon. I'm not sure why they don't, but... Więc w zasadzie w większości te próbki szejków proteinowych nie są potrzebne nam, jeśli robimy w domu jakieś spotkania, bo wtedy każdy próbuje naszych szejków gotowych, czy nawet jeśli jedziesz komuś, chcesz dać spróbowania lokalnie, to możesz mu tam dosypać. A problem trochę może się pojawić, kiedy trzeba coś dosypać. Problem się może... A to pijeszka będzie ci dosypie. What did you say, Ivona? No.
This is where she tells stuff about us and we have no clue. No, I'm kidding. No, I just said, when you just have somebody come over, and they want to try the shake, you can, in Polish, you can say, you can pour in some of the shakes and make it ready. But in Polish, the way, when I say it like that, it implies that, people who go to the bar and pour in drugs and drink, get them. You put a secret drug in so they all buy something. No. That's funny. No, dobrze. No teraz znowu straciłam wątek. Now I really lost my thought. But ale rozumiecie. But you get it. Right, you get it. And we're good. Right. And again, I if there's more questions, we can certainly use email to answer some, or I'm gonna have to actually get off, which is gonna stop the recording because we have to go to a volleyball game for Sydney. So I'm gonna have to wrap up. But I hope this was just at least a good overview of what we already covered on our US and UK team call. And again, it's a little different. So if you can listen in English, go listen to the other one as well. But thanks for being on, and Ivona, always thank you for translating. We appreciate it. I know that's a lot to be listening that hard and having to re-say everything. So I appreciate that every time. But I think this could be such a great month. Like, I'm excited to see October 31st because of this conference. I know how fun that can be. So I hope you guys have a great month. Kena, znowu tutaj chcę powiedzieć, że bardzo się cieszę z tego, że mogliśmy się spotkać i że możemy Wam przekazać to, co zostało przekazane zespołowi amerykańskiemu, a Audrey i Kenny, i mówi, że jest pewna, że to będzie niesamowity miesiąc dla nas wszystkich, więc ruszajmy i róbmy, co trzeba. That's all I got. I'm out of thoughts. My Arbonne thoughts are done for the day now. To wszystko z moich myśli arbanowskich. Więc Audra, I know Priscilla, Kenna, you said that you have to go, but I wonder if, Audra, you have some time. Priscilla wanted to, I don't know if you still want to do it, but we were talking about maybe helping her kind of look through this month and help her finish district with 4,000 this month instead of going for 3 months. Would you have time to kind of help us brainstorm? Here, I only